Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Forda Fiesty ST. Fiestę ST nikomu nie trzeba przedstawiać. To mały hot hatch, który przez wielu uważany jest za najlepszy w swojej klasie. Obecna Fiesta ST oparta jest o 7. generację Fiesty, która to swoją premierę miała w 2016 roku, a model ST 2 lata później, w 2018. Natomiast w 2022 roku Fiesta przeszła odświeżenie, które dotyczyło też oczywiście wersji ST. I ja właśnie testuję Fiestę ST po ostatnim odświeżeniu. Zmiany są klasyczne dla takich odświeżeń, czyli mamy delikatnie inny zderzak oraz zmienione lampy. I o tych lampach warto wspomnieć, bo z przodu w opcji możemy dostać matrycowe pełne LEDy. To się ceni, bo faktycznie świecą bardzo dobrze. Z tyłu natomiast lampy są teraz nieco ciemniejsze. To co jeszcze znalazłem, to taka delikatna dokładka zderzaka z napisem Ford Performance z przodu. Jest też klasycznie spoiler na klapie, dwie końcówki wydechu oraz piękny czerwony lakier Race Red. Fiesta ST wciąż wygląda bardzo ładnie i sportowo. Fakt, nie jest może bardzo agresywna w swojej prezencji, ale mi taki wygląd odpowiada. Jest po prostu ładna. Aha, i Fiesta ST po lifcie występowała w odmianie 3-drzwiowej, ale niestety producent dość szybko zakończył jej produkcję i nie da się jej już kupić. Zresztą testowaną 5-drzwiową odmianę też ciężko kupić, ale o tym będę mówił pod koniec testu. Teraz sprawdźmy bagażnik. Tutaj jest bez zmian. I Fiesta ST wciąż ma kufer o pojemności 311 litrów, a pod podłogą znajdziemy zestaw naprawczy. Kufer jest na tyle krótki, że możemy położyć kanapę z poziomu bagażnika. Niestety, po złożeniu mamy duży uskok. W bagażniku znalazłem też dwa haczyki na zakupy. Siadamy do tyłu, gdzie się mieszczę, ale ledwo. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam może 1, no może 2 cm wolnej przestrzeni. Szkoda też, że z tyłu nie ma żadnych udogodnień, ani podłokietnika, ani złącz, ani nawet nawiewów. Jedyne co mamy, to widok na te cudne fotele. I te fotele to największa zmiana we wnętrzu w odmianie po lifcie. Ford zrezygnował z foteli Recaro i wrzucił stołki sygnowane swoim logo Ford Performance, co moim zdaniem było bardzo dobrą decyzją. To znaczy, Recaro też były świetne, ale te są lepsze. Jedyny ich problem jest taki, że są tak duże, że ciężko włożyć rękę, żeby opuścić nieco oparcie. Ale poza tym jak się je już ustawi, to siedzi się w nich idealnie. No dobra, mogły być jeszcze o te 2-3 cm niżej osadzone. Pora na deskę rozdzielczą. Tutaj za dużych zmian nie ma, a deska wygląda przeciętnie. Nie podoba mi się ten wystający na szczycie ekran, bo poza tym jest prosto i przyjemnie. Zmiany jakie zaobserwowałem, to delikatnie zmieniona kierownica, inna gałka zmiany biegów, czy odświeżony panel od klimy. Zgodnie z modą zastąpiono też ładne analogowe zegary z zegarami w pełni cyfrowymi. Te nie są złe, ale moim zdaniem powinien być wybór. Dodatkowo kolejne motywy cyfrowych zegarów zmieniają się dość wolno. A i wiem co się zmieniło w odświeżeniu i to na minus. Po pierwsze, nie ma 4 automatycznych szyb, jest tylko ta kierowcy. Po drugie, nie ma już elektrycznie składanych i podgrzewanych lusterek oraz nie ma już asystenta ruszania pod górę. To wszystko przed liftem było. Oczywiście, można mówić, że nie ma półprzewodników, ale już na przykład to, że hamulec ręczny nie jest w pełni obszyty skórą, no to nie jest raczej ten problem. No cóż, trochę szkoda tych braków. Ekran główny też wciąż pracuje na Sync 3, czyli systemie, który ma już swoje lata, bo obecnie w nowych modelach Forda montuje się już 4. generację, czyli Sync 4. Chociaż jak widzicie, trójka działa naprawdę w miarę szybko, z pewnością szybciej niż 4, którą miałem ostatnio w Focusie. W sumie to ja wolę, żeby szybciej działało, niż ładniej wyglądało. Miło, że wciąż są fizyczne przyciski od audio i od klimy. Niemiło za to, że niektóre materiały skrzypią. Na szczęście tylko podczas macania, podczas jazdy jest cisza. Nieco gorzej jest tym szerokim fotelem, który potrafi skrzypieć, ocierając się o tunel środkowy. I to nawet podczas jazdy. Na szczęście w kabinie nie ma piano black. Dobra,
To jeszcze szybko schowki i robimy check engine. Pod maską Fiesta ST pracuje 3-cylindrowy silnik 1.5 turbo o mocy 200 koni oraz o momencie 320 Nm. I te newty to jest właśnie różnica względem wersji przedliftowej, bo tam newtów było maksymalnie 290. Chociaż co ciekawe, na polskiej stronie wciąż mamy informację o 290, ale już na niemieckiej jest info o 320. Do tego mamy napęd naprzód i świetną, manualną, 6-stopniową skrzynię biegów. Przy porównaniu z i20N widzowie zwracali mi uwagę, że miała się pojawić do wyboru skrzynia automatyczna PowerShift, ale niestety nic mi o tym nie wiadomo. Przewertowałem bank prasowy Forda i nie ma tam żadnej wzmianki o automacie dla nowej Fiesty ST. Tak więc mamy manual i ja się z tego cieszę. Działa on wspaniale. I czas od 0 do 100 powinien wynosić 6,5 sekundy. Pora to sprawdzić. Dokładnie 6,5 sekundy, ale nie jest to takie proste do zrobienia. Trzeba się nauczyć nieco startować, wbić dwójkę nieco wcześniej, żeby to na to wskazywały obroty i wtedy wyniki na poziomie 6,5 sekundy są do zrobienia. Co ciekawe, bez procedury startu robiłem dokładnie taki sam czas. Warto też dodać, że można tutaj bić biegi bez puszczania gazu, czyli tak zwany flat shift. Świetna zabawa. W ogóle ten silnik jest świetny, to moim zdaniem najlepsza 3-cylindrówka na rynku. Po pierwsze, jest świetnie wyważona, nie czuć w ogóle, żeby nierówno pracowała, a to w tych konstrukcjach jest bardzo częste. Dodatkowo ma świetną charakterystykę, gdzie mamy moc już od dołu, bo maks momentu jest od 1600 obrotów. Okej, może i góra wtedy jest nieco słabsza, ale taką charakterystykę zdecydowanie bardziej wolę. I to w mieście świetnie się sprawdza, bo my jesteśmy niemal zawsze gotowi do ataku. To lubię. Czas przyspieszenia od 100 do 200 km na godzinę wynosi około 20 sekund, czyli o 1 sekundę wolniej niż wersja przed liftem. W sumie ciekawe czemu. Jak słyszycie, auto też zadziornie brzmi, chociaż niestety w kabinie jest to wspomagane albo z głośników, albo jakimś innym dziadostwem. Ale na szczęście na zewnątrz też słychać wydech i to aktywny, który jak na 3 cylindry brzmi świetnie. I ma piękną odcinkę. Takie rasowe wututututu. Posłuchajcie sami. Nie osiągi, ani nie dźwięk są najlepsze w tym wozie. Tutaj kluczowe jest prowadzenie, a to klasycznie jak dla Forda jest cudowne. Fiesta jeździ tak, jak każdy hot hatch powinien jeździć, czyli mamy bardzo precyzyjną skrzynię biegów, dobrze zestrojony układ kierowniczy z krótkim przełożeniem oraz sztywny zawias, ale nie super twardy. Do tego Fiesta w opcji ma mechaniczną szperę, która
która moim zdaniem w hot hatchu jest niezbędna. Dzięki niej zakręty to czysta przyjemność. Naprawdę dawno nie bawiłem się tak dobrze podczas jazdy samochodem. Brawo Ford! I do tego wcale nie zbankrutujemy na stacji benzynowej. W mieście przy takiej zwykłej jeździe będziemy mieli wyniki na poziomie 8 litrów. Na trasie przy 120 będzie to nieco poniżej 7 litrów, a przy 140 nieco ponad 8. Bak paliwa ma 45 litrów i niestety nie ma zamka. No i niestety dochodzimy też do cennika i informacji, która od dłuższego czasu wisi na stronie Forda, czyli Fiesta ST nie da się zamówić do produkcji, tylko jest dostępna jako stany magazynowe. To znaczy, że jak jakiś salon albo ktoś zamówił Fiestę, ale jej nie odebrał, to jest szansa, że możecie ją odkupić. Ogromna szkoda i nic nie wskazuje na to, żeby to się zmieniło. Co gorsze, największy i moim zdaniem jedyny godny rywal Fiesta ST, czyli Hyundai i20N, cierpi dokładnie na ten sam problem. Z obowiązku powiem, że obecna cena Fiesta ST to minimum 116 400 zł. Ford Fiesta ST razem z Hyundaiem i20N to najlepsze małe hot hatche na rynku. Zarówno Fiesta, jak i i20 dają mnóstwo radości z jazdy i nie są nudne, a to są właśnie dwie główne cechy, dla których kupuje się hot hatche. Szkoda, że konkurencja jest już tak mała, bo zniknęła Corsa OPC, Clio RS, 208 GTI czy Ibiza Cupra. W sumie na rynku została Fiesta ST, i20N, Polo GTI, Mini Cooper S oraz dwa jeszcze mniejsze auta, czyli Abarth 500 i Swift Sport. Niestety Mini Cooper jest znacznie droższy, Swift Sport dużo słabszy i moim zdaniem niepotrzebnie teraz oferowany z hybrydą, a Polo GTI jest zwyczajnie nudne. Jeśli szukamy emocji, to zostaje nam albo Fiesta ST, albo i20N, albo Abarth 500. Ten ostatni jest chyba niezniszczalny, bo konstrukcyjnie to auto ma 14 lat. To niestety czuć, plus samochód jest praktycznie dwuosobowy. W związku z tym, moim zdaniem, najlepiej wybierać pomiędzy Fiestą a i20. I tutaj już trzeba samemu się przejechać i wybrać. Ja wybieram Fiesta ST, mi bardziej podobała się charakterystyka silnika i wygląd. Szkoda tylko, że ani i20N, ani Fiesta ST obecnie nie da się zamówić do produkcji. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo takie małe hot hatche to świetne auta do jazdy na co dzień. Cześć!